Witam serdecznie. Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelerskiego tankmodels.pl. Jak sami widzicie, dzisiaj będzie unboxing brytyjskiego czołgu pościgowego Crusader, krótko mówiąc krzyżowiec. Firma Border Model wydała dwa takie modele. Jeden to jest krzyżowiec Mark II, drugi krzyżowiec Mark III. Jak widzicie, krzyżowiec Mark II jest czołgiem przejętym przez wojska niemieckie, jednostki Afrika Korps w Afryce, a jeżeli chodzi o Crusadera Mark III, jak widzicie, jest w malowaniu brytyjskim. Oba zestawy, z tego co pamiętam, posiadają figurki, a i bardzo fajna, ciekawa rzecz jest, oba są, można powiedzieć, tak z serii Bitwa o El Alamein, jeden i drugi. I teraz zwracam się z prośbą do osób, które tylko i wyłącznie oglądają mój kanał. Zapewne nie jest to pierwszy wasz film na moim kanale Tank Models TV. W takim razie, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to zapraszam do subowania. Kliknąć proszę w subskrybuj, następnie w dzwonek, wybrać wszystkie, abyście byli na bieżąco informowani o filmach na kanale. Zapraszam też oczywiście do wspierania kanału poprzez Patronite'a, czy też na przykład YouTube'a. I z czym ja dzisiaj się zmierzę? Mianowicie Crusader jest brytyjskim czołgiem, jak już wspomniałem, pościgowym, no oczywiście z okresu II wojny światowej. Najważniejszy brytyjski czołg w czasie kampanii północnoafrykańskiej. Tych czołgów łącznie, wszystkich Crusaderów, wybudowano w liczbie 4940 egzemplarzy. Pierwszym krzyżowcem był krzyżowiec Mark I i w zasadzie była to cięższa odmiana nieudanego czołgu Covenanter i Mark I tak naprawdę różnił się od Covenantera dodatkowym, grubszym opancerzeniem, dodatkową wieżyczką z karabinem maszynowym Brem i dodatkową parą kół jezdnych. I wersja uzbrojona to była, i ten Mark I był uzbrojony w armatę dwufuntową kalibru 40 mm. A jeżeli chodzi o Marka II, czyli ten przejęty przez Niemców, miał po prostu w porównaniu do Mark I po prostu pogrubiony pancerz i usunięto dodatkową wieżyczkę, a załoga składała się z 4 czołgistów. A ja dzisiaj skupię się na Marku III, czyli na modelu w wersji brytyjskiej. I Crusader Mark III był w ogóle pierwszym brytyjskim czołgiem z armatą 6-funtową kalibru 57 mm, Mark III lub Mark V. Wersja ta powstała z powodu opóźnienia programu Cavalier. Większa armata ograniczyła miejsce w wieży i dowódca musiał także pełnić funkcję ładowniczego. I tu załoga skurczyła się do 3 osób. Grubość pancerza dochodziła do 51 mm i Crusader III wszedł do służby w maju 1942 roku i wziął udział w pierwszej bitwie o El Alamein. Tak prezentuje się pudełko. Fajny nawet, powiem wam, artbox. Tu mamy żołnierzy najprawdopodobniej 8 Armii Brytyjskiej, która walczyła w Afryce, wyjeżdżającego krzyżowca i luzackiego dowódcę w wieży, który sobie siedzi i pyka fajkę. Typowe malowanie brytyjskie z afrykańskiego pola walki.
Widzimy, że ma też dodatkowy zbiornik z tyłu, jakiś plecaczek zaczepiony, no i ma również tutaj osłony po bokach, ale jak patrzyłem na zdjęcia, to nie wszystkie Mark III posiadały też te osłony. Były na przykład też częściowo, tylko z przodu, z tyłu, środek był pusty. Nie ma wyjaśnienia, dlaczego też tak było. No i teraz sobie zerkniemy do pudełka. O, co jeszcze jest na bokach pudełka? Proszę bardzo, mamy, no właśnie o to mi chodziło, że mamy możliwość wykonania czołgu, który ma częściowo tylko takie osłony, żeby piach nie wysypał się na zewnątrz, jak i również możemy zrobić model kompletnie osłonięty z boku. No i tutaj jest ważną cechą, że ten model można zrobić ruchome zawieszenie. Co nam jeszcze tutaj podaje producent? No właśnie, pierwsze malowanie, 6. Dywizja Pancerna, Tunezja, 43 rok. 1. Dywizja El Alamein, 42 rok. Również jest pokazany na grafice z osłoną. No i tutaj mamy 6. Dywizja Pancerna, Tunezja, 43 rok. 26. Brygada Pancerna. Tak, to mamy to, jeżeli chodzi o boki. No i teraz myślę, że najwyższa pora zajrzeć do środka. No, mamy sporo rzeczy. Tak prezentuje się zawartość. Już widzę krzyk i przerażenie w oczach niektórych modelarzy, co przed chwilą zobaczyli, co ja wyjmowałem. Mamy też elementy przezroczyste. I mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No mamy trochę, powiem wam, tego sprzętu, ale ja standardowo tutaj zacznę od omawiania oczywiście instrukcji. Bardzo istotna rzecz. Te sobie rzeczy i takich elementów tak zwanej drobnicy. O, instrukcja w ten sposób wydana. Widzimy, że mamy też oczywiście zestaw kalkomanii. No i mamy pojedyncze ogniwa. Powiem wam, bardzo fajna rzecz. Pracochłonna, ale na pewno daje efekt końcowy na pewno dużo lepszy aniżeli gąsienice w paskach, tylko częściowo ogniwka. No i mamy na trzeciej stronie mamy zdjęcie czołgu, krótki opis Marka III i następnie poszczególne etapy sklejania. Zaczynamy, jak to zawsze każdy z producentów każe, to albo od kabiny zaczynamy, a w przypadku pojazdów od dolnej części kadłuba. No i takie kolejne elementy, tutaj widzę sporo jest, mocno zdetalowany jest ten czołg, ma bardzo dużo elementów oddzielnie, nic nie ma na zewnątrz. Tu mamy właśnie zbiornik, możemy sobie podłączyć od razu do czołgu. No tutaj widzimy gąsienice złożone, ale właśnie tutaj, co tu mamy? Bo zaraz zobaczymy, jak te w ogóle gąsienice wyglądają. Mamy piny do montowania oczywiście gąsienic, co tutaj wam pokazuję. Częściowo mamy armatę też pokazaną. No i koniec na tym. Co dalej ciekawego nam, czy tu się powtarza? No oczywiście mamy jak najbardziej kolorystykę firmy Amo by Mickey Jimenez, ale ja wam pokażę też inne farby. Proszę bardzo. W sklepie są dostępne farby od AK z serii Real Color. Jak widzieliście, wersja w Mark II, to była wersja niemiecka, pustynne malowanie, więc bardzo proszę, jeżeli ktoś będzie chciał sobie afrykańskiego, niemieckiej służbie zrobić,
krzyżowca, no to jak najbardziej, proszę bardzo, tu macie wszystkie kolory. A jeżeli będziecie chcieli zrobić afrykańskiego właśnie krzyżowca w wersji trzeciej, to bardzo proszę, tu macie zestaw farb idealnie pasujący do malowania tych czołgów. No i oczywiście jest również thinner, który jednocześnie jest też cleanerem. Sprawdzone, fajnie to wszystko razem działa, z tym, że są to farby zapachowe, więc polecam gorąco, poza oczywiście farbami Amo by Mick Jimenez. Tutaj mamy torebeczkę foliową z przezroczystego plastiku, jeżeli chodzi o szklenie, bardzo fajna rzecz. Następnie posiadamy torebkę foliową z elementami fototrawionymi. Dodatkowe, widzę, kalkomanie są, jak i również mamy porządnie wytoczoną metalową lufę. No taki kawał armaty jest już. I powiem Wam, że wygląda to naprawdę, tu jakiś dodatek jest specjalny właśnie do tego BT 012, do tej wersji. Dodatkowa kalkomania. Tak się prezentują piny, wiem, można oszaleć na początku. Mamy woreczek z pinami i uwaga, mamy oczywiście woreczek z pojedynczymi ogniwami plastikowe, które łączymy sobie po prostu tamtymi pinami. No i mamy odpowiednie też taką gumową ramkę z elementami, które rozdzielają nam układ jezdny koła. No, powiem Wam, jest tego trochę. I tu mamy część elementów związanego z kadłubem. Jak niektórzy powinni się domyślać, w latach 30. przez amerykańskiego projektanta Christiego właśnie zapanowała taka moda na czołgi kołowo-gąsienicowe. Na przykład właśnie na licencji Christiego powstały czołgi rosyjskie BT, a w Polsce próbowano stworzyć podobny czołg, ponieważ naszej delegacji nie udało się zakupić licencji czy też samego projektu BT. Zaczęto projektować czołg 10TP. Jeżeli chodzi właśnie o krzyżowca, to krzyżowiec został wybudowany praktycznie na tej samej bazie i tutaj właśnie też miał być czołgiem kołowo-gąsienicowym. Nie zauważyłem, żeby gdziekolwiek były jakieś zdjęcia czołgu kołowo-gąsienicowego, ale w każdym razie po zdjęciu gąsienic, podniesieniu chyba drugiego koła, przednie koło jezdne oczywiście, było kołem, które się skręcało i można było jechać na dwóch pozostałych. Jedna z mniejszych ramek, jest to ramka DA, Danuta Adaś. No i tak prezentuje się nam detal na wieży. No powiem Wam, że robi to wrażenie. Pięknie zrobiona jest imitacja spawu. Jeszcze na pewno nas czeka dużo elementów do naklejenia tej wieży. Z tego co słyszałem, to jest jeden z lepiej wykonanych modeli i zapewne tutaj w tych zestawie, jak i również w zestawie wersji niemieckiej będziemy mieli elementy do jednej i drugiej wersji. No tu mamy plastikową lufę, no i mamy właśnie dwa hamulce wylotowe do wieży, ponieważ te armaty miały dwa różne hamulce. I najprawdopodobniej jedna z tych armat jest to właśnie mniejszego kalibru. No i mamy kolejną ramkę ramki, a mianowicie mamy ramkę BA oraz BB. No i tu mamy elementy związane również z kadłubem. Jak widzicie, tu jest boczne ściany, ponieważ między kadłubem a tą osłoną były właśnie resory specjalne, jak i również możliwość podniesienia koła, żeby właśnie tak jak było to w czołgach BT. Jeżeli dobrze się przyjrzycie, to na przykład Cromwell praktycznie miał taki sam układ jezdny.
I tutaj po prostu Brytyjczycy trzymali się tego układu typu Christie. Dopiero później, ale to już w okresie powojennym, zaczęli budować już inny układ jezdny, inne czołgi. Detal jest naprawdę też super. Nie ma się do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o zero nadlewek, o tym to w ogóle nie ma co przy borderze wspominać. Tu mamy tą skrzynkę na tył wieży, z tego co kojarzę. No mamy oczywiście peryskopy, łopatkę, reflektor. Tu mamy właśnie reflektor, który jest pusty w środku i po podkładowaniu, na przykład po pomalowaniu wnętrza chociażby chromem, markerem właśnie od Mołotowa, no to będziemy mieli bardzo fajne lustro w reflektorze. No i teraz nadchodzą już duże ramki. Ramka, jak widzicie, z kompletnym tutaj, powiedzmy, z pełnym kadłubem, nie to, że oddzielnie błotniki jeszcze. Tu mamy właśnie bazę kadłubą. Wiele elementów jeszcze czeka, żeby je wkleić. No powiem wam, że model jest naprawdę pierwszorzędnie wykonany. Tu mamy ten bak, właśnie zbiornik na paliwo. Tu mamy osłony te boczne do danej wersji. A jeżeli robimy bez osłon, tylko z tymi właśnie na koło napędowe i napinające, no to używamy elementów fototrawionych. Jeżeli chodzi o mocowanie elementów, to tak są na krawędzi, powiedzmy tej, którą będziemy przyklejać dany element, więc ani nie wchodzi pod spód, ani nie wchodzi też na zewnątrz. No tutaj jedynie przy beczkach jest na zewnętrznych powierzchniach danego elementu. No to tutaj trzeba będzie uważać właśnie przy oczyszczaniu, żeby nie zniekształcić beczki. Dwie ostatnie ramki. No i widzę, że tutaj wyskoczyłem przed orkiestrę. Myślałem, nie sprawdziłem napisu na pudełku. No jednak ten zestaw nie ma figurki. Tylko i wyłącznie zestaw niemiecki. Ma niemieckiego pancerniaka w afrykańskim mundurze. No i tu mamy ramkę właśnie z gąsienicami w odcinku. Powiem wam, że teraz tak jak właśnie patrzę, to się zastanawiam, jak te gąsienice mają się do tego odcinka. Czy my tylko kładziemy od spodu na przykład, bo te gąsienice są bardzo ładnie wykonane, jeżeli chodzi o detal. No i tu trzeba będzie dobrze obejrzeć instrukcję. Właśnie tu mamy też koło napinające, napędowe. Tu mamy jakieś włosy anielskie, ale to są plastiki. No właśnie elementy układu jezdnego, no i same koła. Tu są koła z bandażami, właśnie z tymi jeszcze otworami, czyli wczesne koła. W późniejszym okresie bandaże były już pełne, bez tych właśnie otworów. No trochę się rozczarowałem, że w tym akurat zestawie nie ma figurek, a myślałem, że są. No i powiem wam tak, na dzisiaj to wszystko. Bohaterem naszego dzisiejszego unboxingu był Crusader Mark III. Jak widzieliście, jest również Mark II. Pewne elementy nie są używane właśnie wtedy. A jeżeli chcecie, piszcie w komentarzach, to zrobię oddzielny unboxing dotyczący Marka II, ponieważ tamten zapewne ma wieżyczkę. Zapraszam do komentowania i piszcie spokojnie, czy chcecie tamtę wersję niemiecką właśnie, czy też nie. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Jeszcze raz zapraszam do wspierania kanału poprzez YouTube'a, jak i również Patronite'a. Linki w opisie. Link do sklepu również macie w opisie. Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą oczywiście firmy Border.
Też znajdziecie link pod filmem w opisie. No i zapraszam do lajkowania, komentowania. Tylko jedna prośba, jak wam się modem nie podoba, model, to nie lajkujcie łapki w dół, tylko napiszcie, co wam się nie podoba w komentarzu. Jeżeli wam się podoba, to komentarz i łapka do góry. No, trzymajcie się, cześć.